Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym taki jest inny film niż zazwyczaj, to znaczy nic nie jest związane z prądnicami i takimi innymi urządzeniami elektronicznymi. Po prostu postanowiłem sobie zbudować piramidę, po prostu w skali, tą wielką piramidę w odpowiedniej skali. No i teraz, żeby po prostu pospawać spód rurki, bo mam je docięte, pokażę. Mam je tak, muszę taką ramkę tutaj dolną pospawać to wszystko, ewentualnie polutuję jeszcze, zobaczę. Może będę lutował, a może będę spawał. No i żeby to wykonać, ten spód, kupiłem tu takie, jak widzicie, takie ścisk kątowy na Allegro. Powiem tak, to kosztowało grosza, tam chyba niecałe 8 zł. Jaka cena, taka jakość wykonania. Tu wam pokażę, zobaczcie tutaj, nie wiem czy to będziecie widzieć. To nie dociska, nie dochodzi do tej płaszczyzny, do tej. Po prostu jak wkręciłem tutaj rurkę, włożyłem, to nie trzyma, to po prostu nie dociska całej na całości tego docisku. Tutaj ja pokażę wam, tu odkręcę. Chodzi o ten, to tak lata, no trudno, jest jak jest. No i co ja tutaj postanowiłem? Wziąłem jeden, zdemontowałem, tu też taki był krzywy. Muszę ten cały element wykonać na nowo. Z metalu, to jest z aluminium i z metalu. I zrobić tak, że tu sami widzicie, że ta część, ta jest dosyć wąska, nie? I po prostu A ja to zrobię w ten sposób, że to będzie praktycznie tu może z po pół milimetra luzu, że to tylko będzie delikatnie pracowało. No i oczywiście jest tak, jak jest tutaj jest nawiercony otwór, tu jest 2, może z 1,5 mm, nie wiem czy to widać, tu. Z 1,5 mm jest takiego luzu, to może na tym pokażę. Widzicie tu? Tu jest taki luz, tam gdzieś jest, no i to tak lata. I tak nie powinno. No i w ten sposób to lata. Wezmę to, sobie zrobię tutaj mój tokarz dorobi takie 8 sztuk nowych. To wszystko przerobię, ten uchwyt, tak żeby to miało w miarę ręce i nogi, tak żeby, tak jak widzicie tu, żeby się nie bujało, tak jak tu się teraz buja, w ten sposób, nie? No i jak już to będę miał, wtedy pospawam to, ewentualnie polutuję te moje rurki miedziane, 10. Ale to już pokażę wam w następnym filmie, jak już będę miał zregenerowane te uchwyty. Wtedy może wezmę tutaj to jeszcze za lutowanie, bo byłem u jednego mechanika, takiego spawacza, który tam niby spawa. On mówi, że jak ja złożę te rurki w ten sposób, tu, że uzyskam kąt 90 stopni i jak on to by miał lutować, tak zwany zrobić twardy lut, to nie będzie trzymało. Już paru się pytałem, wszyscy mówią zgodnie, że nie będzie trzymało, tak więc chyba będę musiał sam zrobić. Ale to jak zregeneruję uchwyty, wtedy wam już pokażę zregenerowane uchwyty, rurki zamocowane, no i będę wtedy lutował. W tym filmie to byłoby wszystko, co tu chciałem wam pokazać. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejny film. I jeszcze jedna mała uwaga. Jak będziecie kupowali takie jakieś podobne uchwyty kątowe, a zależy wam, żeby to miało nie tyle na cenie, ale na jakości wykonania, to nie żałować pieniędzy i
wyłożyć coś innego. Po prostu kupić coś droższego, lepszego. Ja generalnie to kupiłem, bo to tylko kupiłem ze względu bo tu mam tylko jedną robotę do wykonania. Generalnie takie ściski nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będą mi jeszcze potrzebne. Może po zregenerowaniu je sprzedam. No Allegro. Zobaczę. To do następnego filmu.